Dzisiaj czekamy tutaj na autobus. Jedziemy do miejsca Grand World, także zobaczycie, co tam ciekawego jest. Podobno jest to zrobione jak Wenecja i inne ciekawe miejsca. Mam też drona, ale nie wiem, czy tam dam radę w ogóle latać. Więc zobaczymy, co się uda nakręcić. Zimno tu w tym autobusie, ale damy radę. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. W ogóle to ten autobus jeździ tutaj za darmo. Wskakujesz, jedziesz do miejsca docelowego i one tutaj tak w kółko sobie jeżdżą. Jak widać w autobusie same jakieś białe twarze europejskie, także głównie turyści. No to wysiedliśmy już tutaj. Ogólnie pierwsze miejsce to jest taka sytuacja. Podobno jest tutaj to wszystko zrobione jak w Wietnamie Środkowym, więc taki stary klimat to tutaj wygląda. No ale to jest wszystko zrobione sztucznie. Tutaj mamy jakieś gongi i tak to tutaj się prezentuje. No, tutaj jest kilka miejsc odtworzonych właśnie jak to wyglądało kiedyś, czy jak to wygląda w środkowym Wietnamie. Tylko że to jest, jakby to powiedzieć, przedstawienie. O, to jest fejkowe, to jest zrobione przedstawienie dla turystów, żeby mogli poczuć taki klimat. Wiecie, no jakbyśmy byli w ogóle w środkowym Wietnamie na serio, no to pewnie by można było doświadczyć. Zobaczymy, co tutaj jest w środku. Tutaj są takie, zobaczcie, jakieś ryby. Tu jest pewnie pokaz. Tu jest teatrzyk i mamy takie lalki. I tak to tutaj wygląda. No nic, idziemy dalej zwiedzać. Tutaj jakiś duży plac. Tutaj możemy przetłumaczyć, co to jest. No i teraz wychodzimy do innego miejsca. No i zobaczcie, jak to tutaj jest zrobione. Phuoc United Center. Ogólnie ta miejscówka, jak tak patrzymy na budynki, na to, co tutaj jest wybudowane, to wygląda, jakby to było opustoszałe. Także chyba wybudowali nadwymiar, a nikt tego nie chce ani wynajmować, ani tutaj prowadzić biznesu, bo mało turystów, no i może jest to nieopłacalne. Tutaj mamy taką budowlę z bambusa. Nie ma żadnej tabliczki, żeby przeczytać, o co chodzi. Może wstawię tutaj wam opis, co to dokładnie jest, ale tak się to prezentuje. Tutaj mamy takie fontanny. Tu też jakaś taka głowa, zobaczcie. Dobra, idziemy tam, wbijamy tutaj, poobchodzimy te miejsce, okręcimy to. Zobaczymy, dacie mi znać, czy wam się podoba taka miejscówka. Ogólnie jest to głównie zrobione pod turystów. Tutaj takie coś. Tutaj wszystko ładnie zrobione, docięte, czysto. Jakby tak porównać to z innymi miejscami, no to jest brud, a tutaj jest wszystko wyczyszczone. No ciekawe miejsce. To trochę wygląda jak w Pattaji. Ta restauracja, ta taka, nie wiem co tam jest, Syrena czy coś.
Nie wiem, czy oglądaliście moje vlogi z Pattayy, ale tutaj właśnie jest taka jakby syrena i tam też jest coś takiego, mam takie zdjęcie. No i tutaj też takie kwiaty zrobione, tutaj jakieś coś takiego. Miejsce do robienia zdjęć. Zaraz zrobimy foto. No i tutaj kolejne miejscówki. Śmigamy tu. Niech sobie inni zrobią zdjęcia, a ja sobie tutaj obkręcę. Coś takiego. Tutaj kolejna fontanna. Tutaj jakaś zjeżdżalnia nawet jest. Zobaczcie. Zobaczymy, czy da się zjechać. Albo zamknięte. Chyba zamknięte, bo jest folią zrobione. Także nieczynne. Ciekawy park. Tu też wszędzie jakaś fontanna, rzeźba, ławeczki. No dobra, ciekawe miejsce tutaj. Można nazwać to jednym słowem art, czyli sztuka. A idziemy teraz tam, czyli w te miejsce, gdzie kręciłem trochę wcześniej. Kolorowe budynki i ta duża brama. No trochę turystów tutaj jest. Nie jest. Liza mówi, że tu nic innego nie ma, to ludzie przyjeżdżają tutaj. United Center. Przechodzimy na drugą stronę. Jeżdżą takie samochodziki. Widzicie? Oni w ogóle naganiają na to, żeby wsiąść w taki samochodzik i żeby sobie tutaj objechać to. Ale my raczej piechotą to tutaj poprzechodzimy. Zobacz, jakieś Homestay Mart. Tutaj jakieś bilety się kupuje. A, gondolę można sobie wynająć. I zobaczcie, takimi gondolami tutaj można pływać. Tutaj to jest zrobione na wzór Wenecji, z tego co tutaj patrzymy. I są też kolorowe domki, kamieniczki, tak jak tutaj widać, zaraz też tam przejdziemy dalej. O, z tej strony ładnie to tutaj widać. Butiki z kokosami, z lodami. Także taki mały street food tutaj przy okazji. Tutaj ktoś wodą prysnął. Mamy też masaż. Można sobie kupić jakieś tutaj magnesy. Ile to kosztuje? Są jakieś ceny, nie ma cen. Spa, perły, czyli to już chyba standard tutaj w Wietnamie, jeśli chodzi o perły i takie wyroby z pereł, ale to chyba są nieoryginalne, chociaż mają jakiś taki różny kształt. Po prostu tak to ma wyglądać. Także mamy Wenecję w Wietnamie. Tutaj mamy, zobaczcie, nawet Pier Cardin. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale jest tutaj Paris. Sklep. Butik. Jeszcze nakręcimy taką gondolę. Tutaj mamy wietnamskie banh mi, czyli bagietki. No, tam w tym miejscu, gdzie byliśmy, to nie ma tych bagietek za bardzo. A tutaj miejsce dla turystów i bagietki też można sobie ogarnąć, więc głodny człowiek nie wyjdzie. Sklepy, suweniry. Białe jerozy śpiewają. Słuchajcie to, białe jerozy.
rosyjskie utwory tutaj puszczają. Tutaj też chyba i tam wcześniej też leciało. Także możecie dać znać, bo ja nie wiem, nie znam się na muzyce takiej. Czekamy na następny utwór, ale to już chyba wyłączyli mi muzykę. Co za dziady. Nic, idziemy dalej, pójdziemy z powrotem, to może będzie coś ciekawego jeszcze tutaj lecieć. Tutaj też świeże owoce morza można sobie zakupić. Tutaj jakiś kurczak się kręci. Pizza. Thank you. Też coś tutaj oferują takiego. Kolejny fresh seafood. No tutaj żyje to miasteczko. Mamy taki most, zaraz będziemy tam wbijać na ten most. Jakie foto się zrobi. No i tu z tej strony taki widoczek. Ale budynki są świeże, to jest odnowione, to jest zadbane. I tutaj taki widoczek. Szybko się tutaj przygotowują do świąt Bożego Narodzenia. Choinki już stoją. Tutaj panowie stroją choinkę. Taką większą. Trochę pod światło, nie wiem czy to dobrze widać. Idziemy bliżej. O, teraz. Water taxi. I tutaj kolejny most, także tym mostem przechodzimy z powrotem na tamtą stronę. Ten most w nocy podobno się świeci. Także zobaczymy, może się zećmi, jak tu będziemy. O 21 jest pokaz fontan, ale chyba tu tak długo nie będziemy. Tutaj widać są jakieś fontanny. O, są jakieś tutaj w wodzie instalacje, więc pewnie to. Tu też jakaś fontanna z dzwonem. Tu dalej jakieś budynki, a tam sklep na zielono 24 jest trochę zrobiony jak 7-Eleven, ale taki bardziej podobny do 7-Eleven jest po tej stronie i tutaj są w ogóle te napisy, ale wygląda jak 7-Eleven. Idziemy zobaczyć. Się zbliżamy już do tego sklepu. To jest 7, ale market i wygląda jak 7-Eleven, a wcale tym 7-Eleven nie jest. Zobaczcie. Zwykły markecik. Drink area for the water show by the stage. Także tu będzie water show. Może przyjedziemy któryś dzień wieczorem i będzie okazja zobaczyć tutaj te fontanny. W Kuala Lumpur widzieliśmy pokaz takich fontan. W Dubaju nie widzieliśmy, bo były zamknięte i były po prostu w konserwacji. To może tutaj. No jest instalacja i faktycznie coś się tutaj dzieje. Tutaj palmy przypominają mi te na Krabi. Tam też był taki deptak i takie podobne palmy. Ładnie, czysto zrobione. Liza mówi, że gdzieś czytała na vlogu komentarze, że po co w ogóle takie coś tutaj zrobili, że jeśli ktoś chce, to może sobie do Wenecji pojechać. Tylko że tu nie każdy z Europy przyjeżdża, tylko też z Azji ludzie przyjeżdżają sobie zobaczyć takie miejsca, więc mają okazję po prostu przy wakacjach takich azjatyckich
w Wietnamie, zobaczyć sobie trochę inne miejsce, trochę inny klimat. Więc mi akurat to nie przeszkadza, jest to zrobione bardzo ciekawie. Tutaj też mamy taki widok z tej strony. A co wy o tym myślicie? Fajne miejsce, czy raczej nie fajne? I w ogóle dajcie znać, czy mieliście okazję tutaj być. Też jakaś brama, Phuoc Grand World. Ciśniemy tam teraz. Transport w Wietnamie, level hard. Ta okolica całkowicie wymarła. Kilka takich bud, a tam pustki dalej. Jakieś takie kamienice, ale to wszystko ma okna pozakrywane. No i tu też wygląda, że tu jest jakaś kawiarnia, ale tam pusto. Tu faktycznie Ghost City. Zobaczcie, puste budynki. Tutaj jakiś hotel, ale pachnie wszędzie farbą. Coś robią, remontują. Tutaj też coś pozamykane. Puste te kamienice. Idziemy jeszcze kawałek i zawijamy. Tam są jeszcze jakieś dziwne, kolorowe rzeczy i palmy. Tu też jakieś prace konstrukcyjne, coś spawane i cięte. Musimy jakoś przejść tędy. Kamienice ładne, ale to nie jest styl wietnamski. Ciekawe, jak tu będzie za kilka lat. Teraz mamy przywilej, że możemy sobie spacerować środkiem ulicy. Nic tu praktycznie nie jeździ, nic się nie dzieje, pozamykane. A tam za tymi parasolami, czy jak to nazwać, jest już morze. Także wbijamy jeszcze w tamtą stronę zobaczyć. Budki telefoniczne mamy tutaj czerwone zrobione pod styl angielski. Da się tu wejść? O, można. Zobaczymy, czy otwarte. Ha! A tu jest jakiś transformator. Transformator, będziesz widzieć na vlogu. A ja chcę teraz na żywo. No tam nie ma nic ciekawego. Też coś tutaj się dzieje, mamy, zobaczcie, Napoli Cafe, pracująca. Idziemy do morza. Już wiem, co mi to przypomina. W Singapurze były takie power tree. Liza mówi, że to podobne. Może tak zrobili. Hajsu musi tu być utopione sporo, bo to zobaczcie, tutaj te budynki to są już takie poniszczone przez czas. Tylko z tego, co ja tutaj zauważyłem, no to oni ciągle to restaurują, na nowo malują, robią. No zobaczymy za kilka lat, co tutaj będzie się dziać. Myślę, że jeszcze będzie okazja tutaj przyjechać. No mi się ogólnie Wietnam podoba. Tu akurat te miejsce, to wszystko jest zrobione tak pod turystów. Nie jest taki klimat właśnie wietnamski. Ale jak ktoś lubi sobie pozwiedzać, popatrzeć na takie nowinki, takie rzeczy, to całkiem przyjemnie. Tutaj mają MMS-y. Tu jakieś świnki, kapibary. Tam też. Coraz bliżej woda. Idziemy tutaj, żeby przez trawę nie przechodzić, bo jeszcze jakiś mandat wyłapiemy, nie wiadomo. Tutaj jakiś strażnik. Food court. Poniszczone kafelki. Także nie wstrzymały zimy. To wygląda trochę jak w Pattayyi. Jest też takie miejsce, gdzie są takie gniazda, gdzie po prostu można sobie usiąść, zjeść i napić czego. Tutaj mamy do góry. No i tutaj mamy beach bar i plaża. Hello. Mamy piasek, coraz bliżej woda. Może tutaj uda mi się dronem wylecieć. Chociaż nikt tu dronem nie lata. Nie wiem, czy jest zakaz, czy nie. Z tego, co czytałem, to można latać. Nie ma żadnych zakazów. Kiedyś trzeba było pozwolenie, a podobno to znieśli.
nie wieje jakoś mocno, więc może tutaj coś się uda nakręcić. Tam jakaś burza w oddali, to widać już, że tam coś się dzieje. Zlatane i nikt się na razie nie doczepił. Tutaj na skuterach jeżdżą, a ja sobie używam tutaj automatycznych rzeczy, żeby zrobić jakieś ujęcia, ale też polatałem samemu, więc pewnie da się coś dociąć. Się ściemnia, ale ogólnie jestem mega zadowolony, bo udało się polatać dronem tutaj nad tym miasteczkiem i nawet udało się polecieć nad Wesołe Miasteczko. Tam jest taki ogromny żółw i teraz go zobaczycie. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you Także gonna do for dzień udany, fajne nagrywki, warto było tu przyjechać. U mnie zawsze jest warto, jak można sobie podronować, bo mam zajawkę na drona i jeśli chodzi o takie miejsca, to ja lubię i plaże, i właśnie to, co tutaj się dzieje. Pewnie jeszcze jakbyś wieczorem polatać, no to byłoby spoko, ale już zawijamy. Może tutaj przyjedziemy jeszcze raz, później, bardziej wieczorem, to będziemy mogli coś nagrać. A tu już zobaczcie, jak światła powłączali, więc to musi fajnie wyglądać z powietrza. Całkiem inny klimat, jak to wszystko tutaj oświetlone i wieczorem. Wieczorkiem, ładnie. Może zdążymy na te fontanny, czy nie? Wieje mokro. Mamy oświetlony most. Świeci się jak choinka. Ludzie sobie foteczki tutaj strzelają. Gondole pływają. O. Zbliżymy. Cyk. Idziemy się kawy napić i będziemy zawijać. Ale most fajny. Kolejna atrakcja. Można sobie pojeździć takim oto tutaj pojazdem, ciuchcią. Muzyka już gra. Także impreza będzie za niedługo. Turystów sporo. Tutaj jeszcze zobaczymy, jak to się prezentuje. Oświetlone. Tu też ta brama taka oświetlona ładnie. Tutaj wieczorem jest jakieś show, ale my zwijamy, bo tu byśmy musieli jeszcze godzinę czekać. Przyjedziemy tutaj jeszcze w któryś inny dzień. Coś się tutaj dzieje, trenują coś.
oświetlenie. Cội để mở cỏ vòng tre, nhanh chưa? I chyba już po zawodach. No, musimy przyjechać na taki występ. Dalej tutaj coś robią. A my już jesteśmy tutaj przy stacji autobusów, także zmykamy do autobusu. Na koniec takiego intensywnego dnia należy się tutaj zupa pho. W ogóle zobaczcie, jaka ona jest tutaj wypasiona, dużo mięska. Wygląda smakowicie. Zobaczymy, co tutaj jeszcze pływa. Jakieś kiełbasy, nie wiem, co to w ogóle jest. Jakiś bambus chyba, to żółte, z tego co patrzyliśmy. Mamy warzywka. No i każdy z nas ma tutaj zupę pho. I teraz głos mi się nie nagrał, także dogram wam resztę. Jak widać, zupa już zjedzona. Jechaliśmy kolejnego dnia. Wieczorem, jak widać, głośna muzyka, bo tam już jest show. United Center. I muzyka tutaj już gra, występy są. Idziemy zobaczyć te show. Może się nie spóźniliśmy za bardzo. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. Mamy już bilety na show po 300 000 dongów. Tutaj w tej budce kupiliśmy, a teraz trzeba iść w tamtą stronę, znowu przez ulicę. Trzeba uważać, żeby nic nas nie rozjechało. No i wbijamy. Zobaczcie. Tutaj 2 różne show można sobie wybrać. 18:30 do 21 i 16 do 17:30. A jeszcze tutaj jest operating time od 9 do 21:30. Tutaj sobie skaczą, a tutaj można pochodzić na szczudłach. Jeśli ktoś ma ochotę, to może pochodzić na szczudłach, zobaczcie. Różne gry i zabawy tutaj się dzieją, jak widać. Tutaj pewnie będzie te całe show grane, bo tutaj już widownia czeka. No i tutaj też coś się szykuje. Tutaj mamy to miejsce z tymi strojami. Teraz to tu można wejść i zobaczyć, jak to się prezentuje. Wcześniej było to zamknięte, także ja tutaj przeskoczę, popatrzę, co się dzieje. Jazz będzie tutaj próbować skakać przez te rzeczy. Brawo! Teraz coś już się tutaj dzieje. Gather and listen to the Imperial decree.
By the mandate of heaven, His Majesty proclaims, for generations our land of Jahia has flourished. Our sacred Pearl Island stands eternal. Our skies and seas stretch as one. W ogóle te budynki tutaj się ruszają, przesuwają się w prawo, zobaczcie. Consisting of 4 chapters, 12 articles, which are customs, habits, ceremonies, past reference of people in old days, elaborately. Lịch sử tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam đã trải qua ngàn năm văn hiến. Do các vua hùng tôn thờ truyền lại, quốc tổ hùng vương là đấng chí tôn thiên đế lâm phàm, để lại cho con cháu Việt Nam 2 di sản quý hiếm. Thứ nhất là di sản non sông Tổ quốc, thứ hai là di sản văn hóa cội nguồn. Tôi thường nghe kể lại rất nhiều lịch sử, nhưng đáng chú ý nhất đó là lịch sử tiên rồng. Nền quốc đạo tiên rồng dân tộc là tinh hoa vũ trụ, là tiền. Passed down by the Hum kings. The national ancestor, King Humphong, was a divine being who descended to earth, leaving 2 precious heritages for his Vietnamese descendants. The first is the heritage of the homeland's rivers and mountains, and the second is the heritage of the nation's cultural roots. I have heard many historical accounts, but the most remarkable is the history of the dragon and fairy. The nation's spiritual foundation is the quintessence of the universe, shaping the spirit of generations. More than 4,000 years ago, Black Long Quan, mother of Po, gave birth to a pouch containing 100 eggs, which hatched into 100 children, 50 boys and 50 girls. The girls followed their mother to the mountains, and the boys followed their father to the sea, becoming a divine nation. The golden forests, silver seas, and the nation's rivers and mountains served as the foundation for nurturing prosperity, abundance, and happiness. Đằng sâu qua từng bữa cơm quê, tiếng su ôi chưa, và câu chuyện rồng điên chăm trứng mẹ kể của năm đôi. Đó là hồn che giữ đất, là hồn người giữ quê. The land is where birds return. The village is where our people gather. From simple thatched roofs, where green bamboo sways and rice fields bloom, Vietnamese life is deeply rooted in the bond of the land and the people. This connection runs deep through every rural meal, the Oi lullabies on summer afternoons, and the stories of the dragon and fairy mother's 100 eggs told since the cradle. That is the soul of the bamboo that protects the land.
the soul of the people that protects the village. From north to south, the Vietnamese people have endured countless seasons of sun and wind, pioneering new lands, and building a peaceful and resilient idea. This is the song of life, where rice fields ripen, where the southern spirit permeates every breeze, every folk song, every graceful step between the sky and land of the homeland. Oni tam serio zrobili basen, zobaczcie. Ja myślałem, że to efekt, a to woda normalnie. Our people must know our own history. Studying to become knowledgeable will bring success in the years. Vietnamese intellectuals are regarded as the pride of the nation, having contributed throughout the millennia-long history of our people.
mừng sáng nhạc lễ rền vang, tinh hoa dân tộc cất cao lời nguyện thiêng liêng cho non sông vững bền, xã Tắc. The nation's quintessence offers a solemn prayer for the eternal endurance of the country and the lasting prosperity of the realm. The Thap Thursday Lean Ho and Luke Kung Hoi Day are not merely rituals, but the very spirit, the sacred soul of a golden dynasty. It's where courtly art reached the pinnacle of ceremony, music, morality, and spirituality. Lửa đống Nga bừng sáng, soi sáng hồn Việt. Trên mảnh đất trải dài nghìn năm máu lửa, dân tộc Việt chưa bao giờ khuất phục. Từng trong quay lưng, tinh thần bật quân trỗi dậy, hun đúc nên những con người can mang trong tim khí phách anh hùng. Đông Nga là biểu tượng cho ý chí sắc tạo, cho tinh thần sát khát khắc sâu trong đất người lính. Võ học thần tập đã trở thành khí giới, là xương sống của đại quân đại Việt. The fire of dawn made blazes, illuminating the Vietnamese soul. On a land that has endured millennia of conflict, the Vietnamese people have never surrendered. From within the smoke and fire, an indomitable spirit arose, forging people of steel with heroic hearts. Dong A is a symbol of an iron will, and the sap that spirit etched into every soldier. The national martial arts became their weapons, the backbone of the great Dai Viet Army. No to tutaj zakończyło się przedstawienie. My teraz idziemy tam do tego Wordu, sobie coś zjeść. Jakiś ban mi trzeba sobie upolować, także kierujemy się do wyjścia. Wbijamy tutaj w tą bambusową konstrukcję. Przejdziemy na drugą stronę, bo tam jest taki napis. Chciałem go pokazać też. Wszystko tutaj zrobione z bambusa. Zobacz ta. Tutaj mamy opis, o co chodzi. Też to przetłumaczę i wam wrzucę. No, a ja chciałem wam pokazać tutaj, jak to się prezentuje z tej strony właśnie. Czyli wejście. Trochę wieje, ale tak to się tutaj prezentuje. No i tutaj jest ten park z tymi figurami, co chodziliśmy, co mówiłem, że art.
Wbijemy jeszcze tutaj późnym wieczorem, już ciemno. Zobaczymy, jak to się tutaj w tym parku prezentuje. Wszystko ładnie oświetlone. Wcześniej już też widzieliśmy fontanny. Tutaj mamy takie figury. Taka fontanna. No i tutaj jest ten palec z motylem. A widzę, że tu jest jeszcze mostek, także można przejść sobie na drugą stronę tego mostka i pewnie dojdziemy do tej strony, gdzie my w ogóle weszliśmy. No tak. Tutaj mamy foteczki, co były robione. Tyłek słonia, bo nie kręciłem go wcześniej. No i tak to tutaj wszystko jest. Nawet wieczorem można zrobić fajne fotki. Wcześniej nakręciłem tylko tyłek tego słonia, ale tutaj widać, że to słoń. No i zjeżdżalnie zamknięte niestety. Ale wiem, że tutaj obok zjeżdżalni jest toaleta, także jeszcze wbijamy tylko do kibelka i lecimy tam później do tej Wenecji. Tam potem sobie ogarnę banh mi, czyli bułkę z jakimś wkładem. Tak jak mówiłem, tutaj mamy słonia i jeszcze dodatkowo w gratisie torożca. Z początku nie wiedziałem, co to jest, ale tak to wygląda. Jak widać, tutaj spotykam jeszcze bardzo znanych polskich vlogerów. To jest Michał. Oczywiście zapraszam też Was na jego kanał vlogowy, no bo on tutaj pokazuje trochę inną perspektywę, no i też to kręci trochę innym sprzętem. Ja akurat kręcę iPhone'em, a on kręci tutaj DJI-em. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzieciaki opanowały trole. Tam wbijamy jeść. Silence as the breeze slid through her hair. Soft sun flare on a sunburned cheek. Valley opens out before her eyes. Freedom when you know you're always loved. It's a drone flying through a sunset over mountain paradise. Wieczorkiem wygląda to w taki sposób. Mamy okręcone w dzień, no i będziemy mieli też okręcone wieczorem, bo wczoraj poszliśmy już zanim tu się tak mocno ściemniło, no a teraz tak to wygląda. Idziemy tam do banh mi. Wychodzi na to, że tutaj już bułek zabrakło. Idziemy dalej zobaczyć, może jeszcze coś złapiemy do ręki. Idziemy jeszcze, może zdążymy na ten pokaz fontan, light show. Tu już też sporo ludzi się zbiera, a to trzeba iść tutaj, tam za ten most, dalej. Tu jest ta fontanna i tutaj będzie light show. Ale tutaj ludzi ciężko będzie się dopchać. Z każdej strony przy barierkach wypełnione. No a tutaj mamy restaurację z widokiem na te light show, bo to tam będzie grane.
Jesteśmy już tutaj przy fejkowym 7-Eleven. Wszystko zapełnione, także ludzie już czekają. Za parę minut startujemy. Zaraz tutaj gdzieś swoją miejscówkę znajdziemy, gdzie można tutaj stanąć. A może usiądziemy gdzieś tutaj też do restauracji. Zaraz coś się ogarnie. W ogóle to znaleźliśmy taką miejscówkę w samym epicentrum. Tutaj otwierają furtkę i tutaj będą pewnie ludzie wchodzić po tej macie i fontanny już tutaj ogarniają. Ja mam tutaj fajną miejscówkę. Widać i ten most, fontanny. Także ogarnąłem VIP-owską miejscówkę. Jeszcze tutaj jest Michał i Jess. Zaraz będziemy oglądać. Muszę nagrać, bo Liza nie chciała przyjechać, bo się źle poczuła. Także nagramy to show. Widzę, że tu też ktoś dronem lata, no ale ja już drona nie zabrałem tutaj. Coś się już zaczyna. Ale się ludzie przestraszyli tu. Zobaczcie, tam nawet fortepian z wody wypłynął. A to, co tutaj po prawej było, zniknęło. Pianina też już nie ma. Znowu tutaj coś z wody się wyłania.
jesteśmy na świecącym moście. Stąd też by to fajnie wyglądało, ale troszkę inna perspektywa tego całego show. Idziemy szukać coś do jedzenia. Tutaj są jakieś restauracje na dole. Może coś się uda upolować. Ja już cały czas głodny chodzę. No ale trochę tego tu jest. Trochę czasu nam zeszło, więc jeszcze wbiliśmy tutaj do restauracji. Będziemy coś jeść. Zobaczcie, jaka różnica w cenach. Ja zamówiłem sobie tutaj buncze. Normalnie to za to płacimy 60, a tutaj kosztuje 120. I na przykład jeszcze banh mi, no to kosztują tak po 65, 50, a normalnie to za 2 dyszki. No ale głodni jesteśmy, więc trzeba jeszcze coś zjeść. Ciekawe, czy tutaj są jakieś hotele, mieszkania do wynajęcia. Coś tam się świeci, zobaczcie u góry. Jakieś lokale. No ale show się skończył i miasto powoli wymiera, bo tu głównie turyści przyjeżdżają na te show. Tanio nie było, ale wygląda smacznie. Taka buncza, zobaczcie, trochę mięska. Do tego 2 krokiety i makaron. Przetestujemy, zobaczymy, czy warto było zapłacić więcej. Tu jakieś Instagramy grane. Zobaczymy, czy zdążymy na styk, bo o 23 wyjeżdża. O, chyba. Do you have some place? O, full jest, bijamy. Bijemy jeszcze. Excuse me? Jeszcze zdążyliśmy na styk. No, a ja przy drzwiach standardowo. Jak widać, do autobusu mieliśmy kawałek, zdążyliśmy na styk. No i udało się jeszcze wbić do autobusu, dojechaliśmy bez problemu do hotelu. Także ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnych vlogach. No i tutaj jeszcze Wam zostawiam urywki z drona. Trzymajcie się, cześć! Pretend at least for our last night laughing. Contagious as salvation. Distance till damnation. Draw, flying through a sunset. Over mountain paradise divine. And when it falls you'll run to catch it. And hold it floating. In a footage and no close until you die. Only once in a lucky life will something make you feel that alive. A place of endless youth, everlasting. Pretend at least for our last night, laughing. Contagious as salvation. Distance till damnation. Truly once in a lucky life. Something make you feel that alive. We knew what it all would signify. Humans are savages born uncivilized. Always believed in backup plans. This one for that once in a lifetime chance. It was a draw.